Witajcie na siedlisku Marcinówka. Dziś przed Wami drugi odcinek z serii Q&A. Odpowiemy na pytania, m.in. ile zapłaciliśmy za siedlisko, czy obok nas mamy jakichś sąsiadów oraz dlaczego zasłaniamy buzię dzieci. Dajcie znać w komentarzach, czy odpowiedzi Was satysfakcjonują i co myślicie o tym odcinku. Bądźcie z nami. Zapraszamy. No to teraz będzie seria pytań o wielkość naszego siedliska. Zaczynamy. Jaką powierzchnię ma siedlisko? To pytanie do Marcina, bo ja nie znam dokładnego wymiaru. Tak się składa, że ja znam. Siedlisko ma niecałe 2 hektary. Dokładnie 1,79 hektara. No i jest to taka powierzchnia, która na dziś wydaje nam się całkiem optymalna. Oczywiście chciałoby się więcej, ja zawsze chciałbym mieć więcej ziemi. Natomiast no te niecałe 2 hektary pozwalają nam na to, żeby mieć zarówno ogródek taki rekreacyjny, kwiatowy, który oczywiście wszystko jest w trakcie tworzenia dopiero, ale też mieć jakieś warzywa, owoce. Kawałek trawy, kawałek lasu. Tak. No i też miejsce na jakąś ewentualną rozbudowę w przyszłości. No i teraz takie pytanie dalej w temacie, trochę łącznikowe. Ile hektarów macie? Ile w tym lasu? No i to też jest właśnie łącznikowe z następnym pytaniem. Ile macie lasu? A dodatkowo jest jeszcze jedno pytanie. Jaka jest powierzchnia tego magicznego lasu i ile łąk, pól, ile tych hektarów udało Wam się łącznie kupić? Czyli widzę, że temat lasu Was bardzo interesuje. I w ogóle też wielkości siedliska. No tak. No to o tym, ile mamy hektarów łącznie, to już wiecie. Ile w tym jest lasu? No las zajmuje ponad hektar, więc stanowi większość naszego siedliska tak naprawdę. No i jest to las jednorodny prawie, że jeśli chodzi o gatunki, bo przeważa tutaj sosna, ale jest też trochę innych drzew. No, jest trochę brzus, trochę dębów, ale niedużo. No, rosną też jałowce oczywiście. No ale jest taki w miarę jednorodny, rzeczywiście przeważa w nim sosna. Natomiast jest mocno zróżnicowany wiekowo. Możemy tutaj takie 3 partie wydzielić. Najstarsza ma ponad 70 lat, średnia około 40, no i ta najmłodsza niecałe 30 lat. Mamy też trochę jeszcze takich samosiejek z przodu przed domem. Tak. To one rosną na takiej części, którą możemy sobie zagospodarować również na nowe budynki. To jest taka część budowlana. Tak, no prawie że budowlana, ale zagrodowa, tak to możemy ująć. No i mamy też kawałek pola, który dzisiaj jest łąką, no i tego jest tam niecałe pół hektara. Nie dziwi mnie w sumie to pytanie o las, że tak bardzo Was to interesuje, no bo naprawdę jest magiczny, widać to chociażby za nami. Zwłaszcza jesienią. Tak, zwłaszcza jesienią. Ta feria barw powala, aż chce się tu przychodzić. No następne pytanie to już jest takie pytanie z grubej rury. Trochę tych pytań się pojawiało rzeczywiście. No i chodzi oczywiście o finanse. Pytanie brzmi, ile Was to kosztowało? I takich pytań rzeczywiście było tutaj całkiem sporo. Jaka była przybliżona cena transakcyjna za to siedlisko, jeżeli można wiedzieć. Nie będzie tajemnicą, za jaką cenę kupiliście tę działkę z domem. No i to jest takie pytanie, na które nie do końca wprost chcemy odpowiadać. Tak, no nie chcielibyśmy po prostu też mówić jakoś o pieniądzach, bo no, to taka moim zdaniem trochę prywatna sprawa. No a nawet nie tyle co prywatna, ale taka
w zasadzie rozumiemy tę ciekawość, ale też nie do końca wiemy, po co się takimi informacjami dzielić. Będę goniła banki. Jest też trochę tak, że ceny takich nieruchomości są po prostu bardzo zróżnicowane i zależą od mnóstwa czynników. Ciężko więc porównywać koszty jednego do innego. Wiadomo, no to jest kwestia tego, ile jest ziemi, jakiej klasy jest ta ziemia, czy są zabudowania, ile jest tych zabudowań, w jakim są stanie, Tak, w jakiej to jest lokalizacji. No tak naprawdę, nawet gdybyśmy Wam dokładnie powiedzieli, za ile tę nieruchomość kupiliśmy, to nic by Wam to nie dało, bo nie da się Tak, tego no. porównać do innych. Za to samo możecie zapłacić w jednym województwie tyle, a w drugim zupełnie... 4 razy więcej. No na przykład. No możemy powiedzieć tyle, że jest to tak powiedzmy równowartość kawalerki w małym mieście. Tak. Mieliśmy oczywiście swój jakiś budżet maksymalny, ale rzadko się go trzymamy i w zasadzie oglądaliśmy działki dużo tańsze, oglądaliśmy też nieruchomości dużo droższe. To nam się mniej więcej w nasz budżet wpasowało. Czas na kolejne pytanie. Czy w koło macie jakichś sąsiadów? Bo na filmach nie widać, by ktoś zamieszkiwał, aczkolwiek wspomniana była jakaś sąsiadka. Jeśli chodzi o sąsiadów, to tak, mamy sąsiadów, chociaż oni są trochę od nas oddaleni, dlatego że te działki są po prostu szerokie. Tak. Ale mamy po jednej i po drugiej stronie sąsiadów. Od jednych bierzemy ziemniaki, od innych bierzemy jajka. Tak. Także ten handel na wsi kwitnie, wspieramy się wzajemnie, sąsiedzi nam czasami też pomagają, a to nam pożyczyli taczkę ostatnio. Tak. A to sąsiad nam skosił łąkę. Łąkę. No cały czas jakoś tam sobie współżyjemy. No i ta odległość od nas do sąsiadów jest bardzo dobra, dlatego że my mamy dużo prywatności na działce, ale też oni są na tyle blisko, że w razie gdyby się coś działo, to wszystko to widzą, obserwują Tak. i mogą nam w każdej chwili donieść, gdyby coś było nie tak. Także rzucają okiem, pilnują, żeby się tu nic złego nie działo, a jednocześnie są w takiej odległości, że wydaje się, jakbyśmy mieszkali w środku lasu. Nie? Tak. Kolejne pytanie dotyczy tego miejsca, w którym jesteście. Czy naprawiliście już tę huśtawkę? No jak widać nie. Jak widać huśtawka Jest w takim stanie, w jakim była, była. ale to nic, nie martwcie się, mamy to w planie. Deski na huśtawkę już czekają. Po prostu nie chcemy tego robić na zimę, no. Tak, no bo to wiecie, to trochę bez sensu, gdybyśmy to teraz te stare już zużyte deski wymienili na nowe, akurat na zimę, przyszedłby mróz, no trochę nie za bardzo. Już wolimy to na wiosnę. Tak, wolimy mieć nowiutkie na wiosnę i wtedy będzie fajne, ale tak jak mówię, deski są już przygotowane, ona będzie wyglądała troszeczkę inaczej. No i będzie fajnie, bo deski są bardzo ładne. A jak już jesteśmy w temacie napraw albo różnych zmian, to jest też inne pytanie, kiedy remont dachu? A, no tak. No kiedy remont dachu? Ja bym chciała szybko, ale wiesz. No czy ty wiesz, wy nie wiecie. No. Możemy Was zapewnić, że jest to jeden z naszych priorytetów i rzecz, którą jak już będziemy zaczynali remont chaty, będzie pierwszą do zrobienia.
No, musimy najpierw zdecydować, czy chcemy tę część tutaj za nami widoczną zostawić, czy wyburzyć, bo to jest taka murowana dobudówka do tej drewnianej chaty. To determinuje kształt dachu oczywiście. No a druga kwestia to oczywiście finanse. No tak, to właściwie to najbardziej nam stoi na przeszkodzie, wiecie. Na razie nie mamy środków, żeby zmienić dach i zacząć też jakieś bardziej zaawansowane prace, no bo to już wchodzimy w kwoty grubo ponad 100 000 złotych. No więc zbieramy, czekamy, ale na pewno to nastąpi w bliższej lub dalszej przyszłości. Tak. A już jak jesteśmy właśnie przy tym temacie, to nie wiem, czy wiecie, może tak, a może nie, ale mamy założone konto na serwisie Patronite. Tutaj gdzieś będzie link. I jeśli chcecie nas wesprzeć w budowaniu kanału, To możecie. To jest takie wsparcie finansowe, więc Tak. oczywiście wiemy, że nie każdy może sobie pozwolić, ale jeśli ktoś by chciał, to tam kwoty zaczynały się już od 5 zł, także można. I wtedy nagramy Wam bardziej profesjonalnie remont naszego dachu. Tak. Bardziej profesjonalnym sprzętem, bo to na tym nam zależy, żebyście byli bardziej zadowoleni. A jak już jesteśmy przy takich planach, no to jest pytanie, jakie cele na kolejne lata. O tym trochę szerzej opowiadaliśmy też w jednym z naszych filmów podsumowujących rok na siedlisku. Znajdziecie go tutaj. Ale możemy Wam też zdradzić, że no co planujemy? Wymianę dachu? Wymianę dachu na pewno, tak. Jakieś tam... Zmianę elewacji? Zmianę elewacji, nowe nasadzenia. No, ja dodam jeszcze trochę. No, chcemy też zmienić ogrzewanie na takie, które będzie dla nas łatwiejsze w obsłudze. Piec na takie, na drewno czy na węgiel jest fajny i potrzebny, ale jednak nam by się przydało takie ogrzewanie, którym też można zdalnie sterować. Byłoby super. No i zostało nam jeszcze jedno pytanie na koniec. Tak. To jest takie pytanie techniczno-prywatne z takiej dziwnej kategorii. Dlaczego nie pokazujecie twarzy dzieci? Nie pokazujemy z kilku względów tak naprawdę. Po pierwsze, ja uważam, że dzieci są jeszcze małe i jeśli będą chciały zaistnieć w mediach społecznościowych, to będą większe i to będzie ich decyzja. Okej, no. Uważamy, że każdy może mieć swoje zdanie na ten temat. My postanowiliśmy, że do jakiegoś wieku, jeszcze go sobie sami w sumie nawet nie określiliśmy, ale będziemy je chronić przed tą obecnością w internecie. Nie chcemy ich po prostu pokazywać na co dzień, żeby ich zdjęcia czy urywki latały po całym internecie. Tak. Dlatego po prostu te twarze staramy się zasłaniać. No, dokładnie. Już myślę, że i tak wystarczające jest to, że słyszycie czasem jakieś opowieści Tosi i... Tak, tego typu rzeczy, możecie oglądać ją od tyłu albo z boku. No po prostu staramy się nie pokazywać twarzy i tyle. No i cóż. To chyba wszystko z naszej kartki, tak? Odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania. Odpowiedzieliśmy chyba na wszystkie pytania. Na dziś to w zasadzie koniec. Jak widać już jest trochę ciemno. Ciemno, no już koniec. Dzień się kończy. A my się żegnamy. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować nasz kanał. Tak. Prosimy też, zostawcie komentarz, czy jesteście usatysfakcjonowani naszymi odpowiedziami. Prosimy o łapkę w górę, to też nas bardzo motywuje. Dajcie znać, czy takie odcinki Wam się podobały, czy chcecie oglądać je częściej, a jeśli tak, to zadawajcie właśnie w komentarzach pytania, a my się będziemy starali odpowiadać. No dobrze, no to w takim razie życzymy Wam wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. I do zobaczenia. No, pa, cześć. Pa.